Witam. W dniu dzisiejszym chciałbym omówić, jak podłączyć pompę Sprisan 9,5 kW jednofazówkę według schematu elektrycznego tutaj z instrukcji obsługi. Dokładnie ta pompa to jest 9,4 kW, ale w skrócie mówi się, że to jest 9,5. To jest maksymalna moc grzania. Mamy wysokie ciśnienie, niskie ciśnienie. Tutaj na ten temat, jeśli chodzi o ciśnienia gazu, tak, R32, czynnika R32 dla danej temperatury otoczenia omówimy sobie na odrębnym filmie według tabeli producentów, jakie powinno być ciśnienie i jak to powinno wyglądać. Im wyższa temperatura, wtedy ciśnienie czynnika jest wyższe, ale to temat na osobny film. Mamy otwarty cover tutaj pompy ciepła 9.4 Sprisan. Mamy płytę główną i jak tutaj podłączyć to, żeby to działało. Tutaj mamy ostatnia pozycja. Złapie ostrość czy nie złapie? Ciemno jest. Niestety jest problem. O. PWM sygnał i COM. COM to jest masa i sygnał PWM dla pompy obiegowej IBO. Pompa ciepła zarządza sygnałem PWM i prędkością obrotową wirnika tylko w fazie defrostu. Soft dla tej pompy ciepła jest tak zrobiony, że mamy tylko zarządzanie prędkością obrotową pompy obiegowej w fazie defrostu. Tutaj mamy przewód, zasilanie pompy obiegowej. Tu gdzie pisze pump, mamy fazowy przewód i N, czyli neutral. Należy pod te złącza zasilić pompkę obiegową. W moim przypadku jest to pompa IBO. I z tej rozdzielni zasilamy pompę obiegową, tak żeby ona była z pompy ciepła zasilana. Tutaj mamy zawór podłogowy, neutralny i ciepła woda. To chodzi o zawór trójdrogowy, który przełącza albo na ciepłą wodę użytkową, jeżeli mamy taki zbiornik podłączony pod pompę ciepła, albo grzejemy bufor, czyli grzejniki albo podłogówkę. I tutaj mamy grzałkę elektryczną, fazowy i neutralny, ta pozycja. Możemy sobie dodatkowo podłączyć główne podłączenie. Mamy tylko 3 przewody w pompie jednofazowej. Mamy przewód L, czyli load, neutral i PE ochronny. Fazowy, neutralny i ochronny. 3 przewody podłączamy według średnicy producenta. Trzeba tutaj zastosować kabel, żeby był w stanie przenieść taką moc
Ta pompa zużywa maksymalnie 3 kW energii z sieci elektrycznej, także pod 3 kW musi być dostosowany kabel linka. Ma większą możliwość przenoszenia większych obciążeń niż taki kabel jednożyłowy, dlatego należy zastosować kabel typu linka. Tutaj mamy główne złącze, do którego podłączamy sterownik, panel sterujący, ten co jest w kotłowni. W tym miejscu tutaj mamy podłączenie modułu internetowego A i B. W zestawie jest kabel, który podłączamy sobie pod płytę główną i przeciągamy peszlem do środka, do kotłowni pod ten moduł internetowy, który jest dostarczony w zestawie. To cała filozofia podłączenia. Mamy jeszcze schemat. I tutaj według schematu mamy tak. Wi-Fi moduł. I tutaj mamy czujnik temperatury ciepłej wody, tak? Użytkowej. Ja go musiałem wypiąć, żeby przeciągnąć bezpośrednio przez peszel do kotłowni, tam gdzie jest sterownik. Ułatwia to pracę. Później trzeba będzie przez te tutaj otwory w pompie z powrotem podłączyć do płyty głównej tą wtyczuszkę i tyle. Nie ma tutaj jakiejś skomplikowanej instalacji. Montaż jest bardzo prosty. Na poprzednich filmach w jednostce 15,8, już nie pamiętam jaką mam moc pompy. 15,8 pokazuje, który jest sygnał PWM dla pompy IBO, a który to jest masa, tak? Żeby poprawnie to działało, żeby pompa ciepła zarządzała prędkością obrotową wirnika podczas defrostu, bo to tylko w fazie defrostu działa ta modulacja prędkością obrotową, tak? Ona nie jest ciągle zarządzana przez pompę ciepła, tylko w fazie defrostu pompa sobie zmniejsza prędkość obrotową wirnika, najczęściej jest to 65% obrotów, a później wchodzi na maksymalną prędkość obrotową, maksymalny przepływ. To już wszystko jest zależne od tego, jakie są warunki na zewnątrz. Jeszcze raz tutaj mamy tabliczkę znamionową. I tutaj mamy wyjście ciepłej wody i tutaj jest, a nie wyciągnę, zasilanie jest 1 cal i powrót też 1 cal. Tabliczka znamionowa. Stojak gotowy, kupiony pod pompę. Generalnie pasuje, on jest uniwersalny, rozstaw się dostosowuje do mocowania. W zestawie mamy takie antywibratory. One są lepsze niż te seryjne podstawki pod pompę, ponieważ mają wyprowadzone śruby, są wyższe troszeczkę. Te fabryczne kostki, które są, to tak nie za bardzo. To jest lepsze rozwiązanie. Ten stojak kosztuje 500 zł. Zaraz, nie wiem,
Zaraz może znajdę kartę. Tutaj macie przedstawione, co to jest za firma, producent. Wspornik, podstawa, stojak pod pompę ciepła, klimatyzator WS 1-92/52S. Producent Camberg. Jedyny plus tego całego systemu to jest to, że jak mamy nierówne podłoże, te podstawy, tutaj te podkładki, duże nóżki, możemy je przykręcić do betonu. One mają nawiercane otwory i nakołki rozporowe. Możemy złapać pompę i te talerzyki są wahliwe, czyli jak mamy beton nierówny ze spadkiem na przykład, to ustawiamy sobie stojak i one się dostosowują do tej nierówności betonu, kompensują nierówności posadzki. Dzięki temu pompę możemy idealnie wypoziomować na tym stojaku. Dobre rozwiązanie, nie jest droga, nie jest drogi ten stojak. Przyspiesza czas instalacji. Jednostka 9,4 kW jest lżejsza niż 16, także tutaj spokojnie on wytrzymuje to obciążenie. Sprzedający dał mi tacę kondensową, taką ociekową, tak, ale ona jest za wąska, za krótka. Niestety pod ten stojak, no część wody, która będzie schodzić, jest źle wykonana i trzeba będzie zrobić w własnym zakresie z inoxa, wyspawać taką tacę ociekową z większą średnicą odpływową. Tutaj mamy ten odpływ, on jest bardzo mały w tej tacy, także fajna taca, super wykonana, ale niestety nie nadaje się. Trzeba będzie zrobić własną konstrukcję pod ten stojak. Odpływ musi być dużej średnicy, aby ta woda nie szybko nie zamarzała szybko, ponieważ w tym roku w poprzednim i na początku tego roku były dosyć duże mrozy przez te parę dni. No i miałem problem, że mi ten odpływ zamarzł. Ociepliłem go, założyłem otulinę. No i pomimo tego zdarzyło się, taca ociekowa od spodu jest ogrzewana kablem grzejnym, ale przy takich mrozach -19 było, zamarzł ten odpływ i woda nie mogła schodzić, dlatego warto jest zastosować większą średnicę tej rury odpływowej, 75 mm, taką jak mamy rurę PCV do kanalizacji, i nie ma co żałować. Wtedy mamy gwarancję tego, że tak szybko nie zamarznie. Pomimo że jest kabel od spodu grzejny, potrafi przy takich mrozach zrobić się problem. Później ten lód musimy podgrzewać, skuwać to jakoś, żeby udrożnić to, żeby nie doszło do... W sumie jak jest daleko taca od pompy, to nie będzie żadnego problemu. W niektórych konstrukcjach jest bardzo blisko spodu pompy, jest to niebezpieczne, bo może zablokować wentylator. Lód jak się nawarstwi, to zrobi spustoszenie i uszkodzi nam wentylator pompy ciepła. Tego byśmy nie chcieli i należy na to zwracać uwagę. Także stojak Camberga mogę polecić, nie jest to żadna reklama. Pasuje pod pompę Sprinsan 9.4 bez problemu. Pod 16 też będzie pasował. Pod 12, bo rozstaw chyba jest ten sam w tych pompach. Nie mierzyłem nawet. A tak na oko patrząc, to wygląda to podobnie. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Cześć.